No i siema z Szefszan, błękitnego miasta w górach. Powiem wam, że temperatura też tu jest inna. Jest nawet trochę zimno na razie. Ale fajnie to wygląda. Czekam właśnie na śniadanie. Później trochę pozwiedzam. O, tutaj miałem dzisiaj pobudkę z tego głośnika dokładnie. No, czekam na śniadanie. Później pozwiedzam trochę i ruszam do Ketamy. Wychodzę z hostelu i od razu niebiesko. Przejdę się trochę uliczkami, żeby wam pokazać. W ogóle musicie wiedzieć, co to jest Medyna. Tu jestem w Medynie. Medyna to jest nazwa starej dzielnicy arabskiej, na której znajduje się targ, znajduje się meczet. Jest to po prostu labirynt uliczek. O czym przekonałem się wczoraj na odcinku, ponieważ zgubiłem się tutaj. Nie mogłem przez chyba 20 minut albo pół godziny znaleźć swojego hotelu. Mimo tego, że zrzuciłem tą pineskę, gdzie muszę iść, to i tak większość z tych uliczek po prostu nie była oznaczona. No i teraz na przykład też miałem gdzieś, a dobra, pójdę tu. Mam jeszcze 1,5 godziny, żeby sobie tutaj 1,5 godziny, bo zanim jak ktoś poprawił, żeby sobie trochę pozwiedzać właśnie ten labirynt niebieski, gdzie zrobić jakieś ładne zdjęcie. Idę na autobus. No dobrze, strasznie pusto tu jest. To jest bardzo turystyczne miasteczko, że ludzie tu naprawdę lubią przyjeżdżać. Znajduje się w północnej części Maroko. Hello. A teraz pusto, po prostu pusto. Mam nadzieję, że turyści szybko tu wrócą i w ogóle do Maroko. Chodząc tutaj uliczkami, oczywiście wszędzie można spotkać jakieś stragany, rękodzieło. Tylko nie ma turystów, nie ma kto tego kupować. Hello. Thank you very much. Thank you. Ja sam sobie muszę kupić jakiś magnes w Maroko, bo jeszcze nawet nie mam. Także może kupię tutaj, żeby minimalnie wspomóc tych ludzi. Bardzo minimalnie, ale zawsze coś. Tak w ogóle są dwie opcje, skąd się wziął ten niebieski kolor wszędzie. Jedna jest taka duchowo-religijna, że właśnie ma to ich chronić przed jakimiś tam złymi duchami, a druga po prostu, w którą ja wierzę i na pewno tak jest, ponieważ niebieski kolor na ścianach nie jest tylko w tym jednym mieście i w ogóle kraju. Widziałem to już w paru krajach, że tak malują ściany na niebiesko, że odstrasza komary. I to jest bardzo możliwe. Nawet najbardziej. Ale powiem tak, nie chce każdy wierzy w co sobie chce. Grona rosną, ale jeszcze zielone. Ale patrzcie, ile tu tego będzie. O, tu jaka piękna uliczka. Tu jest miejsce na zdjęcie. O kurde, pierwsza wycieczka, jaką widzę po paru dniach. Już dzisiaj druga osoba do mnie podeszła, starszy pan, powiedział, o może się soku pomarańczowego napił. Albo wiecie co tu jest pyszne? Jak będziecie, musicie spróbować szejka z awokado. Pyszny jest. Wczoraj piłem. Hello. Can I get one shake? Avocado? Yes, please. Przepyszny po prostu jest. No i właśnie, dokończając temat, który nie skończyłem. Podszedł do mnie dzisiaj pan, już drugi, i taki starszy. Widać, że wiecie, jakiś rolnik, farmer, czy nie wiem jaki, no, o właśnie tu przyszedł. I że on po prostu tu ma gdzieś dom, wyżej w górach, żebym poszedł do niego, że mogę tam spać, że mi pokaże, jak się produkuje haszyk, że on ma swoje uprawy tutaj i tak dalej. No i tak podbijałem. To wiecie, to tutaj jest bardzo normalne,
do miejsca szczególnie, którego dzisiaj pojadę, to tam podobno jak się dojedzie, to ludzie się między sobą kłócą, że chcą pokazać. Wiadomo, oni liczą na to po prostu, że coś sprzedadzą i tak dalej. W mojej kwestii raczej na to nie liczą, bo ja nie przyjechałem tutaj szukać, żeby kupić, tylko chciałem zobaczyć, jak się to robi. No i tam w ogóle już dostałem jeden kontakt, mam nadzieję, że uda się spotkać tego pana, do którego jadę, że będę mógł się zatrzymać u niego w domu. Jak nie, to hotel tam, bo tam jest jeden hotel w tej miejscowości. No ale fajnie by było jednak, wiecie, z lokalnymi ludźmi. Tutaj możecie zobaczyć jakieś rękodzieła. Ciekawe, czy to jest robione z konopi, czy z czego? Bo dobra, może ktoś z was nie wie, ale takie rzeczy też są robione właśnie. Na przykład dużo w Nepalu widziałem takich ubrań różnych tych. Szanowni też chodzą tacy w takich strojach. Wczoraj widziałem pełno. O, tutaj pan wyrabia właśnie. Ciekawe, czy mogę zobaczyć. Hello. Can I look inside? Oh, thank you. Patrzcie, pan mi pozwolił zobaczyć. Rosja? Poland, Polonia. Yes. Tak. Yes. Thank you very much. Thank you. No blanket, shopping. Oh, thank you, but I travel just with this bag. No, it's fine. Thank you very much. Bye bye. Hello. Czekajcie. Powiem wam, że marokańskie Medyny fajne są, naprawdę. Czuć tu, że to naprawdę jest bardzo, bardzo stare. Fajnie, podoba mi się ten klimat. Tak w ogóle pamiętajcie, że jak tutaj przyjeżdżacie, to musicie próbować street foodu. Musicie próbować na przykład tych szejków, bo naprawdę warto. Wszędzie uważam, że gdzieś się jeździ po świecie, to warto próbować nowych rzeczy. Nie warto jechać i udawać, że się ma dietę, bo to jest zupełnie bez sensu. Wiadomo, trzeba jeść zdrowo, ale też są rzeczy, które trzeba spróbować. Idę już w stronę autobusu, znaczy dworca. Więc złapię swój autobus. Mam o 12, jeszcze mam trochę czasu, ale wczoraj na przykład jak jechałem, to autobus był pełniuteńki. Dobrze, że miałem farta, że kupiłem wcześniej bilet, parę godzin wcześniej, bo później już bym mógł mieć problem. Także idę teraz już w razie czego kupić bilet, wolę tam siedzieć niż tutaj i później nie pojechać. Bo tak naprawdę do miejscowości, w której jadę, jest tylko jeden autobus w dzień, czyli o 12. I jeden później o 11 wieczorem. No. Także jak nie pojadę teraz, jak się nie załapię, to już bym dzisiaj nie pojechał. Także nie mogę ryzykować. Proszę. Zarąbisty mural. Tutaj, jak już w okolicach dworca jestem, to tutaj już stoją grupki po prostu facetów, którzy proponują, że was zabiorą na fermę, na farmę. Farmę? Czekajcie, bo się zwiesiłem teraz. Mniejsza z tym. Na pola. Pola uprawne, że pokażą wam, jak się właśnie robi haszyk i tak dalej, że można sobie zdjęcia robić, filmy, że wszystko, tylko żeby jechać z nim. No wiadomo, oni na pewno będą chcieli jakieś pieniądze później za to. Ale wyobraźcie sobie, jak to wygląda tutaj, tak? A stąd mam jeszcze tam 100 km. Znaczy wiadomo, no pewnie tutaj w górach też już uprawiają. Wiem, że niektórym może się to nie podobać, ale to jest Maroko, no. Nie ma co ukrywać, to jest Maroko. Do miejscowości, do której dzisiaj jadę, to jest legalne tam. Tam dostali zezwolenie na to, że mogą to robić. Także wiecie, nie ma co negować. Niektórym z was się może to podobać, niektórym nie. Dlatego ja przekazuję po prostu to, co się tu dzieje, żebyście wiedzieli, że są takie miejsca na świecie. Także jak ktoś z was będzie chciał odwiedzić takie miejsce i będzie się martwił, żeby pojechał do Maroku, ale pewnie nie znajdzie, to oni znajdą was. Wy się nie musicie martwić. Ludzie sami podchodzą i proponują, że was wezmą
do takiego miejsca, żeby wam pokazać to. Nie ma co ukrywać, no. Marokański hasz jest znany na całym świecie. I to jest to. Zaraz ma przyjechać autobus i jadę. Ledwo godzinę jedziemy, już mamy przerwę pół godziny. Jedziemy cały czas takimi górami. Szczerze powiem, że nawet mi trochę niedobrze. Ale to czas iść, to jakiś obiad. I w ogóle wysiadam z autobusu, od razu gościu podchodzi z taką kulą. Chcesz? Haszu. Także tutaj już dojeżdżam coraz bliżej do tego, gdzie jadę. Przerwa na obiadek. Jeszcze przyniósł jeszcze frytki do tego. Ja mówię, gdzie chłopie, nie zjem tyle. Mam tam jeszcze 45 km, a tu jak jedziemy, to już co chwilę są takie pola z krzakami. Dobra. Widzicie te zielone pola? Wszędzie rośnie zioło. Tutaj w Ketamie zioło hoduje się jak w Polsce rzepak. O, tutaj widać. Kurde, za szybko ten autobus jedzie. Musicie mi uwierzyć na słowo. Wracam już do FES i zaraz wam opowiem, co się wczoraj stało i czemu nie mam w ogóle materiału. Popatrzcie, jak sobie wszędzie rośnie. Kurde, za szybko jedziemy. Całe pola i góry tutaj. No mówię wam, jak zboże w Polsce. To jest aż niesamowite, jak się tego nie zobaczy na własne oczy. Wierzycie w to? Ile tu jest tysięcy albo setek tysięcy. Pierwszy raz w życiu widzę takie coś na oczy. To jest aż niemożliwe. Holandia to się chowa. Każdy wolny kawałek ziemi tylko jest obsadzony. Patrzcie, jak biedne dzieciaki w śmieciach, kurde, grzebią. Powiem wam tak, to co ja widziałem wczoraj w Ketamie, a to co widzę teraz za oknem, to jest aż niemożliwe. Tu wszędzie, ale to wszędzie, to są chyba miliony krzaków, naprawdę. Masakra. Wczoraj to nie widziałem prawie nic, a w ogóle to co się stało wczoraj, to za chwilę wam opowiem. Ale miałem koszmarną wyprawę, znaczy w mojej głowie. Takie tam marokańskie zboże. Tak w ogóle wczoraj dowiedziałem się też, ile potrzeba ściąć drzewek, żeby zrobić na przykład 1 kg haszu. Trzeba ściąć 100 kg. 100 kg, wyobraźcie sobie, że zrobić kilo kostki. To jest aż niesamowite. W ogóle dowiedziałem się wielu fajnych rzeczy, ale niestety wczoraj tam gdzie byłem, no, na zły okres trafiłem, było wszystko już ścięte, wszystko było już porobione i niestety ale tutaj jak jadę innymi wsiami, no to widzę, że tutaj to jest wszystko zarośnięte. Tam akurat tak dobrze nie było. Właśnie weszła policja do autobusu i kazali mi pokazać plecak. No. Zatrzymują po kolei właśnie i sprawdzają. Bo tu wyjeżdżamy właśnie z tego obrębu, gdzie tu jest legalne, to już dalej już nie jest. Nie wiem, co tu się odwala, ale chciałbym tam iść zobaczyć. Ale ogólnie śmieci też tu jest mocno. Trochę jak w Indiach. Powiem wam jeszcze, że tutaj jest trochę inny odłam tego islamu niż na przykład w innych częściach świata. Tutaj na przykład faceci nie mają brod prawie. Na przykład jak poznawałem kolegów jakichś Czeczenów albo coś, to każdy miał brodę. Dodatkowo tutaj mieli też psy.
znaczy przynajmniej w tej wiosce co byłem, pytałem się tego pana, jak to jest, że oni mają psy. Ja wiem, że muzułmanie raczej nie mogą mieć, bo dla nich pies to jest nieczyste zwierzę i on mówi, że można mieć, znaczy oni tam mają, ale na przykład jak pies cię dotknie, to już nie możesz iść do meczetu się pomodlić, tylko musisz się przebrać. Że na przykład jego dzieci w ogóle nie mogą się bawić z tym. Z kotem, spoko, nie ma problemu, bo ma 5 kotów, ale pies jest tylko, on do niego chodzi i tak dalej. No i wydaje mi się, że ten pies tam w sumie też jest tak bardziej, wiecie, to jest domek w górach, to też pewnie, żeby reagował, jak się ktoś się kręci albo coś. Co mi jeszcze ciekawego opowiadał? W ogóle dużo rzeczy mi opowiadał, ale po tym jak sobie tam poryłem głowę, to nie mogłem się doczekać, aż stamtąd wyjadę. Ojej. Co ja miałem w tej bani? Czasem się zastanawiam, czy oglądanie programów telewizyjnych dobrze wpływa, bo raczej nie. Bo ja miałem teraz koszmarną wyprawę, a tak samo jak kiedyś oglądałem dużo katastrofy w przestworzach, to tak samo później jak leciałem samolotem, to każdy turbulencja ja się bałem. Czyli normalnie człowiek nie powinien się bać turbulencji, bo nie, turbulencja to jest tylko uderzenie wiatru, to nie jest nic groźnego. No ale jak się naogląda człowiek programów, to później ma w głowie, że już koniec. Ja to wczoraj miałem. Oj, dobra, jak wysiądę z autobusu, jak będzie trochę ciszej, to wam nagram całą historię, która była tylko w mojej głowie. Ona się nie wydarzyła naprawdę, ona była w mojej głowie. Trochę mi aż wstyd. No ale tak się zdarza. Tam rosła trawa, a tutaj już wszędzie drzewa oliwkowe. Ale suszacz. Znowu dojechałem do Fez. Tu mam mieć wysiadkę na jedną, się już spóźniłem, zobaczymy jak będzie z drugą. Aż nie wierzę, że zdążyłem ze wszystkim. Właśnie za minutę odjeżdża mój pociąg. Miałem takiego turbofarta, że to jest aż niemożliwe, jak prawdopodobnie zdążę na samolot. To już w ogóle będzie super. Ale to prawdopodobnie, a czy na 100% to się dopiero okaże. Dobra, posłuchajcie teraz historii, która się przydarzyła. No to dobra, żeby zbędnie nie przedłużać, opowiem wam, co się biło do tej mojej głupiej głowy. Za dużo się naoglądałem po prostu koszmarnej wyprawy. No i powiem wam, że miałem dużo postaw do tego, żeby tak myśleć, że tak się może zdać. No a po prostu Haszek jeszcze podkręcił akcję. Dobra, przyjechałem do tej wsi. Polecił mi ją chłopak, któremu bardzo dziękuję oczywiście, że mi polecił tego pana. Nie widziałem jak wygląda wcześniej i tak dalej, powiedziałem i odebrał mnie z autobusu. No i wiecie, szliśmy tam jakimiś polami, górami i tak dalej, bo miał w górach taką swoją chatkę, gdzie dookoła tylko były pola. Pola wiadomo czego. No i przychodzimy do niego. Aha, i po drodze on mi mówi, że ja się pytam, czy mogę sobie kręcić i tak dalej, bo myślę, że będę mógł na legalu sobie kręcić. On mówi, nie, bo ja nie wiem, czy ty nie jesteś przypadkiem jakimś dziennikarzem. Ja mówię, kurde, czyli nie wiesz, że jestem youtuberem. Dobra, już jedna lipa. No i wchodzimy do niego do domu, on mnie zaprowadził na górę, po takich schodkach do takiego pokoiku, wiecie, kraty w oknach, drzwi metalowe. Tam stały 2 łóżka, stolik, jakaś szafa stara, czekajcie chwilę. No i dalej. Weszliśmy na podtem, rzuciłem plecak, on mówi, no dobra, to tu będziesz spał. Ja mówię, nie, spać nie będę, bo jestem jeszcze z kimś innym umówiony. On mówi tak, ale ty tak nie możesz. Ja mówię, dlaczego? Bo jak przyjeżdżasz do Ketamy, możesz mieć tylko jednego kolegę, nie możesz do kogoś innego iść. Ja mówię, no to spoko, jestem sam w górach z jakimś gościem, już się zaczyna słabo. No i dobra, i tam, ja się pytam, czy mogę sobie zrobić zdjęcie na polach. On mówi, że nie, bo w moim kraju można mieć za to kłopoty. Ja mówię, dobra, i siadamy i on wyciąga jedną pakę, drugą, trzecią, więc chyba z 5 tego miał i mówi, dobra, zapal sobie. Dobra, zapaliłem i zaraz tak, wyciąga jeszcze jedną, a tam takie gotowe kapsułki. No wiecie, jak ktoś połyka i przemyca. I ja sobie zaraz wkręciłem w głowę, ale mam lipę. Zaraz mnie wrobią w jakiś przemyt. W co ja się wkopałem. I wiecie, on cały czas taki podejrzliwy na mnie patrzył, a dopiero z czasem, dopiero rano w sumie, tak naprawdę to zauważyłem, że on jest bardziej podejrzliwy mnie niż ja jego. No wiecie, przyjechał gościu wytatuowany, łysy i tak dalej, to wiecie, on bardziej mógł podejrzewać mnie o coś niż ja jego, przecież on był normalnym człowiekiem. No ale wiecie, w głowie od razu, i zaraz on mówi, wiecie, jak ja siedzę taki, on mówi, dobra, idź sobie zrób jakieś to zdjęcie z krzakami. Ja poszedłem, zrobiłem sobie 2, on krzyczy, nie, rób więcej.
I ja w głowie tak, no na pewno chcę, żebym miał coś w telefonie, w razie przypału, że jest całkiem po mnie. No i dobra, przychodzę do pokoju, coś tam gadamy, ja się pytam, jak tam to idzie i tak dalej. On mi zaczął opowiadać, że jego ojciec to też robił, jego dziadek to robił, że wszyscy od zawsze tam po prostu uprawiają konopie, mówią mi ile, co z tego i można zrobić i tak dalej. No wiecie, normalnie się zachowywał, ale cały czas widziałem w jego oczach, że on patrzy na mnie podejrzliwym wzrokiem. Wiecie, ja mówię, dobra, to jedę się tu przejść. I on syna za mną wysłał. Ja mówię, kurde, ale mam lipę. Nawet nie ucieknę, bo jak ucieknę, to jest taka mała wiocha. Każdy pewnie każdego zna, każdy jest z tym. Ja nie jestem muzułmaninem, czy jestem dla nich niewierzący. Oni są pewnie już w mowie. No mówię, no nie mam szans ucieknąć nawet stamtąd. Wiecie, no za dużo się debil naoglądał jakichś programów w telewizji. Chociaż nie mówię, bo tak naprawdę, pewnie jakbym był w Ameryce Południowej lub gdzieś tam, w takiej sytuacji, już bym zobaczył, że wyciągają kulki przygotowane, to pewnie już bym siedział na lotnisku z kilogramem koksów w żołądku. Pewnie by tak było. Ale tu było zupełnie inaczej, on nie miał złych zamiarów, tylko ja je tak odebrałem. I wiecie, i jeszcze ten drugi gościu, co się z niami miałem spodem, cały czas do mnie wydzwaniał i tak dalej, ja nie odbierałem, bo mówię, kurde, nie będę sobie tutaj przypału robił, jak ten mówi, że nie i tak dalej. No i wiecie, i do wieczora siedzę sam w tym pokoju zamknięty. Miałem takie schizy, że nawet, wiecie, przez okno nawet nic nie nakręciłem, ani nic. Wiecie, dla mnie teraz to jest mega śmieszne. Ale nikt z was się nie może ze mnie śmiać, bo nikt z was nie był w takiej sytuacji i nie możecie wiedzieć, co ja czułem tam. Ja chciałem jak najszybciej, żeby czas minął i żebym ja się obudził o 5:55 i poszedł na autobus. Nagle 9:30, ja już tam trochę usnąłem, a zaraz na drzwi i wali i mówi, dobra, chodź na kolację. Nie, ja już śpię, ja zostanę, ja tu do rana już będę spał, wiecie, palę frana. Każde auto, co przyjeżdżało, ja sobie myślę, no nie, jadę i zaraz będę połykał kapsułki. Debil, po prostu debil. Wiecie, no, powiem tak, cała ta sytuacja, co tam była dookoła, plus jeszcze się naczytałem vlogów różnych jakichś ludzi, którzy też mieli jakieś złe tam spostrzeżenia na temat tego miejsca, co też pisali, że nie polecają, żeby tam jechać, że policja będzie mi odradzała, żebym w ogóle tam wjeżdżał i tak dalej. I to mi się po prostu wszystko skumulowało w tej głowie, plus te programy, które oglądałem, wiecie, jak to się nazywa? Fatalna, nie, jak to się nazywało? Dobra, miesza z tym, no mówiłem wcześniej. No. I to mi się tak w tej głowie skumulowało, że to była masakra. W nocy był straszny wiatr, wszystko się tam czaskało i tak dalej. No, uwierzcie mi, że dużo rzeczy przeżywałem w życiu i tak dalej. Snickersa, żebym nie gwiazdożył. Nie no, nic, rano jadłem tylko placka o 6 rano, jestem mega głodny. No i powiem wam, że naprawdę to, co przeżyłem tam, straszne. A najlepsze było to, że ja rano z nim dużo rozmawiałem, bo bardzo normalnym człowiekiem. On mi mówi, że mnie zaprasza znowu, że przyjechał, ale na parę dni, że ja bardziej Ketamę poznał, że pójdziemy w góry, że tu mi pokaże, że to. Naprawdę przemiły człowiek. No ale w mojej głowie urodziło się coś innego niestety. I proszę, żeby tu jacyś kozacy zaraz nie pisali, o, coś tam sobie urodziłeś, wiesz, i tak dalej. Uwierzcie mi, że każdy, który oglądał jakieś programy, czytał na internecie i tak dalej, zobaczyłby jego reakcję, jego to, jak na mnie patrzy, jak wyciąga te kapsułki, każdy by z was pomyślał to samo. Uwierzcie mi, naprawdę. Ogólnie całe Maroko wspominam mega dobrze, bardzo dobrze. I nawet samą tą Ketamę też wspominam dobrze, oprócz tego, co przeżyłem wczoraj, bo dzisiaj już przeżyłem co innego. Dzisiaj już jechałem tam górami, wszędzie te pola całe i tak dalej. Zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć. No akurat nie zobaczyłem samych produkcji, jak się wyrabia to tymi, ale jak chcecie zobaczyć, to wejdźcie do Fazowskiego, on ma taki odcinek właśnie. Ja przyjechałem w złym terminie, teraz już... Czekaj, bo go wygląda źle. Przyjechałem w złym terminie, oni tam mieli już zrobione wszystko. Powiedział mi, że przyjechał następny raz w marcu, że marzec jest dużo lepszym okresem na takie coś. Że te są ścieki, wtedy to robią i tak dalej. No ja teraz nie trafiłem niestety. No i no dziękuję chłopakom, którzy mi tam chcieli pomóc i tak dalej, i mi pomogli, że tam jeden coś spotkałem, inny tam mi kogoś innego, naprawdę wam dziękuję. Na pewno wrócę jeszcze do Ketamy, kiedy nie wiem. A wam, czy polecam, czy nie, to wszystko zależy od was, na kogo traficie, na jaką sytuację i coś wysłanie. Ale dobra, ja wiem, że to było w mojej głowie tylko, ale było i ja to przeżyłem i strach był i to duży, naprawdę duży.
O, salam alaikum. No wiecie, no i ten pan mi dużo rzeczy opowiadał, jak to wszystko wygląda, jak się tu robi, że wiecie, że ze 100 kg takiego czegoś można jeden tylko taki zrobić. Ale wiecie, ja wczoraj byłem, nie wierzyłem w to. Ja mówię, jak 100? Przecież ile to jest? Masakra. A wczoraj jak zobaczyłem te całe góra, pory, lasy i tak dalej, wszystkiego, to już mówię, no dobra, to możliwe. No opowiadam mi, jak to cała jego rodzina to robi, jak on się ze swoją rodziną tym zajmuje. Opowiadam mi w ogóle jeszcze o tym siebie, salami i tak dalej, że właśnie jak tutaj z kimś jestem, że on się przywitał salam alejkum, że to jest bardzo miło z mojej strony, mimo tego, że nie jestem muzułmaninem, to i tak to jest miło z mojej strony. No wiecie, no naprawdę fajny człowiek, no ale ja źle wszystko odebrałem. Wiecie, no to jest naprawdę, dla mnie teraz to jest śmieszne, ale wczoraj nie było ani troszkę. Ja byłem sam zamknięty w jakimś pokoju, kraty w oknach, metalowe drzwi, nikogo dookoła, żadnych dom, no były tam jakieś daleko domy, ale tam wszyscy byli, wiecie, ze sobą. Nie było mi wcale do śmiechu, ani trochę. Siedzę już właśnie w pociągu, jadę do Marrakeszu. Mam nadzieję, że zdążę na samolot. Wyjechałem dzisiaj o 7 rano, miałem o 6 wyjechać, był godzinę spóźniony. Na pierwszy pociąg się spóźniłem, na drugi zdążyłem minutę przed odjazdem, udało mi się na maksa. No i jak dojadę do Marrakeszu, nie mam za dużo czasu, żeby dostać się na lotnisko. I telefon mi pada, nie ma gdzie tu ładować, mam nadzieję, że zdążę. No, także wiecie, jeszcze 2 tygodnie, nawet nie całe, myślę, że jeszcze 10 vlogów będzie z tego, jak wracam do domu już po prostu i później wylatuję do Azji Środkowej. Mam wymyślone trasy, będzie to Turkmenistan, Kazachstan, czekajcie, co tam było jeszcze po drodze, oczywiście jak postaram się, będzie Pakistan, może Indie będą, może Kirgistan, lecę do Kirgistanu najpierw właśnie. Tam to będą już takie przygody inne, tam będzie naprawdę, chcę wziąć plecak, namiot, plecak weźmę na pewno, ale chcę wziąć namiot, bo tam dużo w Kirgistanie się w górach nocuje, po prostu gdzieś się rozkładacie, sobie śpicie, na stopa się podróżuje. Wiecie, wiem, że wiele osób źle podchodziło do tego, co było teraz, że to nie było w moim stylu, ja też wiem, że to nie było w moim stylu, bo to były wakacje moje po prostu. No ale już za niedługo rozpoczynamy konkretną wyprawę, także zostańcie ze mną jeszcze do końca tej serii. Dooglądajcie, że mnie to motywowało trochę do kręcenia. Będzie jeszcze Szwajcaria, będą jeszcze jakieś ładne góry, tam oczywiście chcę zobaczyć Liechtenstein, Luksemburg, będzie Holandia, na pewno będzie Amsterdam. Jeszcze będzie spoko parę odcinków, no. Dołączy do nas jeszcze teraz Ania, czyli dziewczyna Dawida, dołączy Kinga, którą Kingę też znacie. To będzie fajnie, będą jeszcze fajne przygody, a później zaczynamy wyprawę. Także dzięki wielkie. Jak Wam się podoba seria z Marrakesz, z Maroka, jeśli nie widzieliście jakichś poprzednich odcinków, sprawdźcie. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, zostawcie suba, bądźcie ze mną. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Jem Snickersa, żeby przestać gwiazdożyć. Pozdro.